Izrael nie będzie zadowolony z tego, co za chwilę zobaczysz. A chodzi o kolejne incydenty wymierzone w chrześcijan w Jerozolimie. Atmosfera w mieście jest coraz gorsza, mimo że izraelskie władze zapewniają, że jest miejsce dla przedstawicieli wszystkich religii. W praktyce jest inaczej. O coraz gorszej sytuacji chrześcijan opowiadałem Ci już kilkakrotnie w ostatnich miesiącach. W tym filmie chcę pokazać Ci to, co zdarzyło się ostatnio. Obejrzyj do końca, a dowiesz się też, kto stoi za atakami i dlaczego jest coraz gorzej. Ten mężczyzna w środku to katolicki ksiądz Benedyktyn Nikodemus Schnabel, opat klasztoru Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Przed wejściem pod ścianę płaczu znany w Jerozolimie ksiądz został przez strażniczkę poproszony o zdjęcie krzyża, jak mówiła, dla komfortu wszystkich. Duchowny odmówił. Tłumaczył kobiecie, że sutanna i krzyż to jego strój i że taka prośba to złamanie obowiązującej w Izraelu zasady wolności religijnej. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Benedyktyn oprowadzał po Jerozolimie niemiecką minister edukacji. Widzisz ją po lewej stronie, jak zdumiona patrzy na to, co się dzieje. Ostatecznie strażniczka wycofała się, a gdy o sprawie poinformowały media, opiekująca się ścianą płaczu izraelska fundacja przeprosiła. Ale choć pod ścianę płaczu może podejść każdy, nie tylko Żydzi, ale również chrześcijanie, muzułmanie czy ateiści, to nie jest to pierwszy taki przypadek. W 2007 roku grupa austriackich biskupów nie została w ogóle wpuszczona, a w 2009 roku sugestia zdjęcia krzyża padła w stronę ówczesnego papieża Benedykta XVI. A to już zdjęcia z monitoringu przy Nowym Domu Polskim, czyli klasztorze i domu pielgrzymkowym, prowadzonym przez polskie siostry Elżbietanki. Przez kilka dni izraelscy bojówkarze obrzucali budynek kamieniami, uszkodzili drzwi wejściowe i donice. Dopiero po pewnym czasie interweniowała policja, a 2 spośród napastników trafiło za kratki. Na początku 2023 roku 2 Izraelczyków zdewastowało kilkadziesiąt zabytkowych grobów na protestanckim cmentarzu na górze Syjon. Wiosną Izraelczyk wszedł do jednego z kościołów i zniszczył figurę Chrystusa. Przed Wielkanocą grupa skrajnych izraelskich bojówkarzy zdemolowała restaurację w chrześcijańskiej dzielnicy Starego Miasta. Inni sprawcy uszkodzili witraże w Wieczerniku czy ormiański klasztor. A to tylko najbardziej znane zdarzenia z 2023 roku. W ubiegłym roku zanotowano 50 incydentów wymierzonych w chrześcijan, najwięcej od lat. Chodzi zarówno o akty wandalizmu w kościołach i na cmentarzach, plucie na duchownych i wiernych, ale także próby podpaleń. W tym roku incydentów będzie prawdopodobnie jeszcze więcej. Kto za tym stoi? To skrajne izraelskie bojówki lub pojedynczy sympatycy nacjonalistycznych polityków skrajnej prawicy, którzy weszli w skład nowego rządu. Chodzi przede wszystkim o tych 2 polityków. Ministra Bezpieczeństwa Narodowego Itamara Ben-Gwira oraz ministra finansów Becalela Smotricza. Obaj niemal wprost mówią, że Izrael powinien być miejscem wyłącznie dla Żydów, a ich zwolennicy próbują wcielić te słowa w życie i czują się przy tym bezkarni. Po każdym takim incydencie, gdy media nagłaśniają sprawę, izraelski rząd lub policja mówią, że zadbają o bezpieczeństwo chrześcijan, ale jak na razie na tych deklaracjach się kończy. Ciekaw jestem Twojej opinii na ten temat. Co Twoim zdaniem izraelskie władze powinny zrobić, aby zatrzymać szerzącą się w Jerozolimie nienawiść? Zostaw swój komentarz pod tym filmem. A jeśli chcesz poznać całą tę historię i dowiedzieć się, jaki związek mają z tym wszystkim kwestie nieruchomości, to na górze ekranu widzisz teraz link do odcinka podcastu, w którym jako pierwsi w Polsce informowaliśmy, co dzieje się w Jerozolimie. A na koniec tego filmu znajdziesz też link do specjalnej playlisty o chrześcijanach na Bliskim Wschodzie. Zostaw pod tym filmem lajka i subskrybuj nasz kanał. I koniecznie włącz powiadomienia, żeby nie przegapić nowych odcinków z Bliskiego Wschodu i nie tylko. Będę też wdzięczny, jeśli powiesz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia.